uszanowanie YouTube. Wiosna z zapasem, ptaszki ćwierkają i to dosłownie, więc myślę, że jest to dobry czas, żeby Wam przedstawić moje najbliższe plany startowe właśnie na te wiosenne miesiące. Między innymi będę zającem w Krakowie, w Łodzi czy we Wrocławiu, a do tego mam takie dwa swoje projekty startowe. Także zapraszam do odcinka, rozsiądźcie się wygodnie i lecimy z tym. Jak możesz biec tak szybko z tymi dreadami? Szybkość. Tydzień po Wielkanocy, czyli 12 kwietnia, chciałbym Was wszystkich zaprosić na Dolny Śląsk, do Jeleniej Góry, gdzie pierwszy raz w tym roku kalendarzowym będę prowadził grupę, będę zajęcował, a mianowicie będę miał tam grupę na godzinę 45 na półmaratonie, czyli tempo no delikatnie poniżej 5:0, a sam bieg myślę, że będzie dość malowniczy, bo oczywiście będzie to bieg asfaltowy, ale z widokiem na piękne Karkonosze. Także poza moim gadaniem, nakręcaniem Was podczas biegu, no to będzie można sobie pooglądać góry, popodziwiać je. No i mam nadzieję, że mimo tej delikatnie górzystej trasy, bo to wiecie, Jelenia, no to jednak tam troszkę podbiegów może być, no to i tak będzie to świetna zabawa. A i kto się ze mną podłączy, to na pewno na tę metę wbiegnie poniżej godziny 45. A tydzień po Jeleniej, czyli dokładnie 19 kwietnia, czas się przenieść do Krakowa, gdzie ja, można powiedzieć, będę piekł dwie pieczenie na jednym ogniu. Bo po pierwsze, oczywiście chodzi mi o krakowski maraton. Po pierwsze, to będę zdobywał drugi maraton do złotej serii, którą zacząłem w zeszłym roku w Warszawie. No a po drugie, to no, będę zającem w Krakowie na maratonie na 4 godziny i 30 minut, czyli tempo takie bardziej dokładne, bardziej dla tych dokładniejszych biegaczy. Oczywiście wszystkich zapraszam pod balony, będzie świetna zabawa, a ja też cieszę się, że w końcu wrócę do krakowskiego maratonu, bo pierwszy raz go biegłem, jedyny raz biegłem go 7 lat temu, gdy de facto robiłem nieistniejący już cykl korony maratonów polskich. No ten wiecie, ten co kiedyś był dawno i nieprawda 5-biegowy cykl z Krakowem i nieistniejącym już Wrocławiem. Także bardzo się cieszę, że do Krakowa wracam. Was oczywiście zapraszam do swojej grupy, a też możliwe, że przy okazji wyjazdu do Krakowa dzień przed biegiem w sobotę zaliczę jakiś parkrun. Także oczywiście tam też zapraszam w imieniu swoim i krakowskich parkrunowiczy. A skoro już o biegowych cyklach mowa, no to całkiem nieświadomie zapisałem się w zeszłym roku na 4. mój bieg z tego nowego cyklu European Marathons Classics, czyli tych klasyczków maratońskich europejskich, którzy utworzyli stosunkowo dość niedawno, a mówię 4, bo na szczęście wszystkie te stare edycje się zaliczają do niego.
a wystarczy zdobyć 5 maratonów, żeby się chwalić tą oznaką europejskich klasyczków, ale do meritum. Ja z tych klasyków już mam Warszawę, mam Rzym i mam Frankfurt, a w maju, dokładnie jego 10 dnia, wystartuję w maratonie w Kopenhadze, w Danii. To również będzie, to będzie na pewno duża impreza biegowa i na pewno też ta trasa będzie szybka, będzie pozwalała rozkręcić nogę. No ja spróbuję tą nogę tam rozkręcić. Zobaczymy, na ile się uda, ale bądźmy dobrej myśli. Ostatnio rozmawiałem z kolegą Jackiem, takim, pozdrawiam Cię, Jacku, de facto, i coś tam napomknął mi, że jemu najlepiej się biega w maju. Ja przeanalizowałem swoje bieganko i faktycznie w maju to najlepsze czasy uzyskiwałem. Także zobaczymy, co się wydarzy w Kopenhadze. Ja tam się już jaram na ten wyjazd. A przy okazji Kopenhagi, no to oczywiście dzień wcześniej jakiś parkrun będzie zaliczony i to będzie mój 3. kraj, w którym przebiegnę parkrun. Także taki będzie początek maja dla mnie. A jeśli chodzi o mój 2. majowy start, no to jakieś 2 tygodnie po Kopenhadze, a dokładnie 23 maja widzimy się w Łodzi. W tym roku nie na maratonie, w tym roku na Rossmanie, na biegu ulicą Piotrkowską na 10 km, gdzie będę zającem na dość żwawe tempo, bo na 45 minut, czyli no jakieś niecałe 4,30 na kilometr. Niecałe, w sensie to jakieś będzie pewnie 4,27 najszybciej. No ale tak pobiegniemy, żeby na mecie być delikatnie poniżej tych 45 minut, takie 44, 50 coś. Na pewno dla mnie to będzie, aż na pewno będzie to żwawsze tempo. Takiego jeszcze nie prowadziłem, ale jestem spokojny, że doprowadzę wszystkich chętnych do mety. A sam bieg ulicą Piotrkowską to jest takie wydarzenie, które już dawno chciałem zaliczyć, bo czy widziałem jakieś filmy, czy zdjęcia, czy nagrania, że to jest no bardzo spora impreza, bardzo radosna, a jest gdzie szybko pobiegać. Także wszystkich chętnych oczywiście zapraszam pod swoje balony. Będziemy kręcić szybko nogami, żeby te 45 minut połamać. I z majowej Łodzi przenosimy się do czerwcowego Wrocławia, a dokładnie do nocnego półmaratonu we Wrocławiu, który odbędzie się 6 czerwca. Ja tam będę zającem na godzinę i 50 minut, czyli to tempo tak gdzieś około 5-10 na kilometry, co jest na pewno atrakcyjne w tej edycji wrocławskiego maratonu, który sam sobie de facto jest atrakcyjną imprezą. No to jest nowa trasa, gdyż start, finish są przeniesione ze stadionu olimpijskiego na ten stadion miejski, na ten stadion, gdzie normalnie swoje mecze rozgrywa Śląsk Wrocław. No i trasa też jest przez to delikatnie zmodyfikowana, ale start, finish na stadionie
tym razem tym większym. Bieganko nocne na pewno będzie dość przyjemnie, dość ciekawo, dość zabawowo, a też liczba uczestników robi wrażenie, bo ponad 20 000 osób na listach startowych. No to sprawi, że to wydarzenie będzie jednym z większych w skali Polski. Chyba nie największym, bo miał być największy, ale półmaraton warszawski zwiększył limity i on chyba przejmie tą pałeczkę pierwszeństwa. Ale we Wrocławiu myślę, że w czerwcu również będzie epicko. A w ostatni weekend czerwca, dokładnie w jego 26 dzień, w sensie 26 dzień czerwca, nie weekendu, czas dla mnie na bieg górski. Na dystansie podobnym jak rok temu w tym okresie, czyli po prostu będzie to moje drugie podejście do górskiej setki, do biegu na 100 km. Tym razem w Polsce, tym razem na Dolnym Śląsku, a mianowicie będzie to sudecka setka, rozpoczynająca się w Boguszowie Gorce. Chyba tak odmienia się nazwę tej miejscowości. Generalnie ta setka ma ten profil delikatnie łagodniejszy niż ta zeszłoroczna małophatrańska, gdzie miałem niestety DNF-a, ale dalej to będzie oczywiście trudna trasa, ponad 100 km, około 3000 metrów przewyższenia. No i też to będą takie niższe góry niż to pasmo Małej Fatry i okolic, bo większość trasy, czy większość cała trasa gdzieś tak w okolicach maksymalnie 1000 metrów nad poziomem morza, czyli te trasy bardziej biegowe. Na tych trasach też będę się przygotowywał, stąd będzie to dla mnie może nie łatwiejsze, ale przyjemniejsze odczucie, zwłaszcza na tych późniejszych kilometrach. A też start tej sudeckiej setki, myślę, jest o bardziej korzystnej godzinie, bo zaczyna się w piątek o 22, czyli ten nocny odcinek pokonam w tym momencie, gdy będę miał jak najwięcej sił. No bo jednak przyznam, że troszkę na zmęczeniu w zeszłym roku w nocy już było ciężko. Jak również pewnie zauważyliście po wcześniejszych planach, przygotowania tym razem będą dla mnie delikatnie inne. W zeszłym roku skupiłem się na takich przygotowaniach stricte górskich, a ja w sumie przecież jestem bardziej biegaczem ulicznym, stąd dużo wybiegań będę robił raczej na ulicy. Tam będę też zdobywał tę wydolność, a w górach oczywiście będę robił treningi, ale nie tak dużo jak w zeszłym roku. No i też z tego względu rozpocząłem ten projekt Korona Gór Polskich, Gór Polski pieszo, no bo to też jest oczywiście trening pod bieganie górskie, po pierwsze zapoznawanie się z tymi szczytami, szlakami i tak dalej, no a po drugie robić na tym trochę wydolności, trochę siły. Do tego planuję też dorzucić więcej, w ogóle dorzucić jazdę rowerem szosowym, żeby tak sobie też robić wydolność. No
i miejmy nadzieję, że w tym roku pod koniec czerwca w końcu uda mi się te 100 km pokonać. Także trzymajcie za mnie kciuki, ale to dopiero za jakieś 3 miesiące. Wcześniej widzimy się na tych zajęczych ulicznych trasach. Za dzisiejsze oglądanie bardzo dziękuję. Jak wy to oglądacie generalnie, to ja już jestem głową przy starcie w półmaratonie, przy starcie w Pradze na półmaratonie. Także ten film z Pragi zobaczycie za tydzień. Też to będzie duża impreza. A za dzisiaj oczywiście bardzo dziękuję. I co? Cześć!